Witam wszystkich bardzo serdecznie na pierwszej części elastyczności w spektrum autyzmu. Dzisiaj powiemy sobie o tym, dlaczego tą elastyczność nazywamy zmorą w spektrum autyzmu. Dlaczego ona jest takim wyzwaniem dla naszych dzieciaków, dla naszych nastolatków, z czego ona wynika i jakie niesie ze sobą konsekwencje. Natomiast w następnym spotkaniu powiemy sobie o tym, jak wspierać tę elastyczność. Powiemy sobie, jak ją stymulować i prowadzić kroczek po kroczku nasze dzieciaki w tym, aby jednak ta sztywność myślenia, która u nich występuje, osłabła, a nasiliła się właśnie elastyczność. Ale wszystko po kolei, bo żeby wiedzieć, jak wspierać, trzeba wiedzieć dlaczego. Tak jak ja ciągle powtarzam, moi drodzy, przyszłością w pomaganiu dzieciom w spektrum autyzmu jest tak zwane myślenie kliniczne, czyli nie skupianie się na efektach już, czy tym, co obserwujemy, ale na tym, aby zastanawiać się dlaczego. Wtedy rzeczywiście jesteśmy w stanie naszym dzieciakom umiejętnie pomagać i umiejętnie ich wspierać. W związku z tym myślenie kliniczne jest po prostu przyszłością. I ja bardzo mocno w to wierzę i bardzo mocno temu jakby dopinguję, żeby właśnie jak najwięcej osób w tym nurcie się nie tyle kształciło, co właśnie brało sobie to za cel. Zaczynamy od początku. W takim razie, czym jest myślenie elastyczne? Co to takiego w ogóle jest? Moi drodzy, my jako ludzie, bez względu na to, czy jesteśmy chłopczykami, czy dziewczynkami, kobietami, czy mężczyznami, różnimy się od siebie pod względem tego, jak dobrze i jak szybko potrafimy się uczyć nowych rzeczy. Wszyscy tak naprawdę mamy tę samą zdolność uczenia się, natomiast to, co nas rozróżnia, wyróżnia i różnicuje, to droga, którą podążamy, ale także tempo, w jakim się uczymy. To znaczy, że każdy z nas, bez względu na to, kim jest, uczy się podobnych zdolności. Natomiast samo tempo i droga, z jaką próbujemy to zdobyć, może być dla nas absolutnie indywidualna. To elastyczne myślenie to jest jedna z najlepszych, ale także jedna z najważniejszych cech, jakie posiadamy jako ludzie, dlatego że ona pozwala nam uczyć się szybciej i łatwiej. Ona także pomaga dostrzec nam taki szeroki zakres własnych, naszych, osobistych umiejętności w absolutnie różnych kontekstach. Dzięki temu, że posiadamy elastyczne myślenie, my potrafimy ocenić to, co jest dla nas łatwe, co sprawia nam trudność, w czym jesteśmy dobrzy, co jesteśmy w stanie zrobić szybko, ale także dzięki temu, że mamy właśnie tę umiejętność myślenia, jesteśmy zdolni do tego, aby ustalać, jak coś zrobić, jak coś powiedzieć, jak się zachować, jakie emocje powinny mi towarzyszyć w kontekście zaistniałej sytuacji czy działających na mnie bodźców, ale także jak ewentualnie zmodyfikować swoje właśnie działania w kontekście nowych sytuacji, które są dla mnie jakby nieprzewidywalne i nieoczekiwane. Tak? W jaki inny sposób na podstawie swoich doświadczeń, swoich wiadomości, naśladowania jesteśmy w stanie te działania właśnie zmodyfikować. Oczywiście każdy może się uczyć taką metodą prób i błędów poprzez obserwowanie, naśladowanie innych ludzi, tego jak oni sobie radzą z pewnymi wyzwaniami, jak oni reagują na pewne problemy. Natomiast rzeczywiście dzięki temu, że mamy to elastyczne myślenie, jesteśmy w stanie pójść nieco dalej, czyli oprócz tego, że wychwytujemy informacje z doświadczeń innych osób, z tego, co sami już kiedyś tam w przeszłości doświadczyliśmy, to wykorzystując parametry elastyczności, możemy cały czas to myślenie, nasze doświadczenia, nasze działania udoskonalać, wymyślać nowe rozwiązania i je doskonalić, żeby były szybsze, dokładniejsze, dawały nam lepsze efekty, bo korzystamy z doświadczeń swoich, ale także i uczymy się niejako na błędach innych osób. To jest właśnie to elastyczne myślenie. Elastyczne myślenie kontra tak naprawdę elastyczność poznawcza. Czy to rzeczywiście jest to samo, czy to jest jednak coś innego, moi drodzy? Okazuje się, i tutaj nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości, że elastyczne myślenie to jest właśnie elastyczność poznawcza. I taką definicją najprostszą, jaką moglibyśmy sobie przytoczyć w kontekście tej elastyczności, to jest taka zdolność do skutecznego takiego
takiego odłączania się od jednego zadania do drugiego, od jednego sposobu reagowania na inny, od przechodzenia z jednej sytuacji, jednego kontekstu sytuacyjnego do innego, bez kłopotów związanych z taką kontrolą bodźców, tak? Czyli bez względu na to, co się zadzieje, nawet jeżeli jest to sytuacja nowa, być może z jakiegoś względu dla nas minimalnie niekomfortowa, to my nie wpadamy w panikę, tak? Nie uciekamy przed tymi sytuacjami, tylko generalnie podejmujemy rękawice i staramy się z tą sytuacją uporać, czyli generalnie poradzić sobie jakoś na nią zadziałać. Ta kontrola poznawcza, która wiąże się właśnie z elastycznością poznawczą, pomaga nam zahamować naszą początkową reakcję, tak? Czyli na początku, nawet jeżeli podniesie nam się poziom lęku, czujemy się w pewien sposób niekomfortowo właśnie, to pod wpływem naszej wiedzy, naszych umiejętności, naszych zdolności adaptacyjnych i tworzenia dobrych reakcji adaptacyjnych, jesteśmy w stanie zareagować w sposób optymalny dla nas, tak? Czyli tak, że radzimy sobie bez zbędnego obciążenia. Korzystamy z wyuczonych reakcji i modyfikujemy je tu natychmiast, żeby jak najlepiej poradzić się z tym, co na nowo się zadziało. Ta elastyczność poznawcza, tak jak Wam powiedziałam, ona rozwija się dzięki umiejętnościom adaptacyjnym radzenia sobie właśnie z tym, co nowe, co niespodziewane. I dzięki temu my jesteśmy w stanie tworzyć strategię rozwiązywania różnych problemów. Nie denerwujemy się, tylko generalnie działamy. To jest też taka zdolność do zorganizowania naszego zachowania, naszych myśli, naszych emocji, naszych działań, tak, aby właśnie były one odpowiedzią na to, co zmienia się w otaczającym nas środowisku, na to, co zadziało się niespodziewanie w naszym otoczeniu. Moi drodzy, ta elastyczność poznawcza, czy elastyczne myślenie, ono tak naprawdę jest modyfikowane przez całe nasze życie, dlatego że my jesteśmy w stanie uczyć się, nabywać doświadczenia i modyfikować, zmieniać, poprawiać niejako te nasze działania. Ale nie obędzie się to bez pewnych obszarów naszego mózgu. Bardzo duże znaczenie właśnie dla tego takiego modelowania, poprawiania jakości elastyczności. Bardzo potrzebne nam są boczne i oczodołowe obszary czołowo-ciemieniowe naszego mózgu, ale także obszary środkowo-obręczowo-wysepkowe i obszary czołowo-prążkowiowe, czyli to są te obszary między innymi, które w przypadku osób w spektrum autyzmu są bardzo często inaczej zbudowane, czyli jednocześnie inaczej funkcjonujące. W związku z tym już mamy odpowiedź na to, że w przypadku spektrum autyzmu z tą elastycznością bywa niestety nieco trudniej. Ale zanim o samym spektrum sobie powiemy, spróbujmy sobie ustalić, o co chodzi i dlaczego tak naprawdę ta elastyczność jest ważna. Jakie niesie ze sobą korzyści, jakie niesie ze sobą wartości. Czy rzeczywiście to myślenie elastyczne jest nam tak potrzebne do życia. Myślenie elastyczne, ta elastyczność poznawcza, moi drodzy, to jest niezwykle istotna umiejętność poznawcza, która jest bardzo ważna i bardzo ściśle powiązana z budowaniem relacji społecznych. Takich relacji, które są satysfakcjonujące, które są dla nas radosne, z których czerpiemy korzyści i dzięki którym również się rozwijamy. Elastyczność pozwala nam lepiej rozumieć siebie samych, ale także innych, dlatego że dzięki niej jesteśmy w stanie postawić się na przykład w miejscu innej osoby, czyli zastanowić się, jak ona ze swojej perspektywy widzi daną sytuację, jak ona w danej sytuacji się czuje. Dzięki temu elastycznemu myśleniu my zastanawiamy się, dlaczego ludzie mogą robić coś,
czego my normalnie nie robimy, albo dlaczego na daną sytuację czy na dany bodziec reagują inaczej niż my byśmy na niego zareagowali. Dzięki temu analizujemy, dzięki temu się właśnie na podstawie tych różnych doświadczeń, różnych obserwacji po prostu uczymy. To elastyczne myślenie, ono pomaga nam dostosować się do zmian, które oczywiście zadzieją się zazwyczaj nieprzewidywalnie, nieoczekiwanie i są bardzo nieoczywiste. Niby coś podobnego, a jednak zaskakującego, tak? Natomiast wiemy, że dzięki temu, że mamy pewną wiedzę, pewne doświadczenia, jesteśmy w stanie sobie z tym mniej lub bardziej poradzić. Bardzo ważnym elementem myślenia elastycznego, moi drodzy, jest empatia. Empatia, czyli takie myślenie o czymś więcej niż tylko o sobie, o swoich odczuciach, ale także i o odczuciach innych osób. Ta empatia to właśnie taki bardzo ważny element, który również pomaga nam budować relacje społeczne. To jest niezbędne do tego, abyśmy rzeczywiście satysfakcjonująco te relacje mogli budować. Żeby była jasność, moi drodzy, życie jest absolutnie pełne nieoczekiwanych wydarzeń i sytuacji, które są poza naszą kontrolą. To znaczy, że my nie jesteśmy w stanie wyuczyć się natychmiast wszelkich reakcji na wszelkie możliwe sytuacje, które mogą gdzieś się zadziać po drodze w naszym życiu. Tak naprawdę w każdym momencie naszego życia, codziennego życia tak naprawdę, dzieje się mnóstwo najróżniejszych sytuacji, które mogą być dla nas zaskoczeniem, tak? Niby przewidujemy nasz dzisiejszy dzień, a jednak na przykład są roboty drogowe i już jesteśmy zaskoczeni, nie dojedziemy do pracy na czas, możemy się spóźnić. Ale nasze myślenie elastyczne pozwala nam na to, abyśmy przemyśleli sobie, ok, mogę zadzwonić do szefa albo napisać szybko wiadomość, że trochę się spóźnię. Mogę też przewidzieć, że ominę te roboty drogowe i pojadę inną drogą, nie będę musiała stać w korku na przykład. Tak? Więc do tego potrzebne nam jest również to myślenie elastyczne. Dzięki temu szybko radzimy sobie właśnie w tych wyzywających w danym momencie sytuacjach. To także myślenie pozwala nam patrzeć i działać absolutnie w szerokiej perspektywie, czyli nie skupiamy się na jakimś maleńkim fragmencie, na tym, że o kurczę, spóźnię się do pracy, tylko mogę dostrzec szerszą perspektywę. Dzięki temu unikam pewnych starych nawyków, które nie przynoszą mi rezultatów i mogę modyfikować swoje przyzwyczajenia. Tak? Dzięki temu ja cały czas się uczę, cały czas się rozwijam. To myślenie elastyczne, ono jest bardzo powiązane, moi drodzy, z kreatywnością, z umiejętnością radzenia sobie i takim dostosowaniem się do różnych zmian. Tak naprawdę większość problemów, czy sytuacji, które się dzieją w naszym życiu, moi drodzy, nie mają tylko i wyłącznie jednego rozwiązania. Zazwyczaj jest tak, że rozwiązań jest bardzo dużo. I prawda jest taka, że dana jedna sytuacja, która dotknie 15 osób naraz, może wiązać się z 15 różnymi rozwiązaniami. I to jest normalne, dlatego że każdy z nas ma inne doświadczenia, każdy z nas ma inną wiedzę, którą wykorzystuje, modyfikuje i dzięki temu radzi sobie właśnie z tymi wyzwaniami. Wszyscy ci, którzy posiadają elastyczne myślenie, oni myślą nieszablonowo. Powiedziałabym, że my, posiadający elastyczne myślenie, potrafimy myśleć nieszablonowo, czyli szukamy takich nowatorskich sposobów rozwiązywania wszelkich trudności, problemów, nieoczywistości czy zaskoczeń, które gdzieś tam się pojawiają w naszym dniu codziennym. To taki klucz do tego, aby stworzyć zachowanie, które daje nam spokój, tak? Czyli nie przysparza kłopotów takich emocjonalno-behawioralnych. To jest taka zdolność do tego, aby opanować się i zadziałać bardzo optymalnie, mimo jakichś trudności czy niepewności, które w danej sytuacji się dzieją, gdzie pojawia się pewien chaos, tu i teraz nagle
a my jednak sobie z tym radzimy. Oczywiście, kiedy wydarzy się coś nieoczekiwanego, dzięki temu, że mamy to myślenie elastyczne, rzadziej wpadamy w panikę, rzadziej uciekamy od sytuacji. Częściej właśnie rozwiązujemy te problemy poprzez optymalne takie analizowanie tego, co nas w życiu gdzieś wcześniej spotkało, bo doświadczenia życiowe, które mamy, pozwalają nam po prostu na to. Moi drodzy, mówi się, że tak naprawdę człowiek może nauczyć się tylko jednej rzeczy naraz, tak? Albo robić jedną rzecz naraz. Taki jest powszechny pogląd. Rzeczywiście coś w tym jest, dlatego że nasze zdolności poznawcze, ale także zakres naszej uwagi, tak? Takiej uważności wręcz, może być w jakimś stopniu ograniczony. I to ograniczenie będzie dla każdego z nas absolutnie inne. Natomiast dzięki temu, że posiadamy elastyczne myślenie, my minimalizujemy te ograniczenia, stąd możemy bardzo racjonalnie i optymalnie działać. Elastyczny umysł, elastyczność poznawcza, ona zwiększa, moi drodzy, także naszą zdolność do takiej wielozadaniowości, czyli radzenia sobie z różnymi informacjami naraz, jednocześnie, dzięki temu, że przełączamy się między nimi. Ta wielozadaniowość jest bardzo widoczna w momencie, kiedy działa na nas presja czasu, jakieś deadline'y, jakieś tu i teraz, tak? Mamy podjąć pewne działania czy decyzje. I dzięki temu, że to wszystko się dzieje w organizmach, które posiadają tę elastyczność, my jesteśmy, moi drodzy, mniej przytłoczeni takimi niesprzyjającymi okolicznościami. Nie spowalnia to naszego tempa działania, podejmowania decyzji, czyli nie hamuje także naszego uczenia się. Dlatego, że bardzo aktywnie, ale także jasno myślimy, tak? Wykonujemy złożone zadania umysłowe na podstawie wcześniejszych doświadczeń, które oczywiście modyfikujemy. I to jest to, co chciałabym Wam wytłumaczyć jako elastyczne myślenie. I teraz kwestia taka, na podstawie tego oczywiście, co już Wam powiedziałam, warto by się zastanowić, jak w takim razie wygląda to w przypadku spektrum autyzmu, w przypadku naszych dzieci, naszych nastolatków. Pokręciłabym głową i powiedziałabym, że to elastyczne myślenie, elastyczność poznawcza, jako umiejętność poznawcza, która wchodzi w skład funkcji wykonawczych, moi drodzy, czyli oprócz pamięci roboczej, oprócz kontroli hamowania impulsów, jest jedną z tych najważniejszych funkcji wykonawczych. My doskonale wiemy, że one są bardzo trudne w spektrum autyzmu. I tutaj nie ma znaczenia, jak funkcjonuje nasze dziecko. Czy ono ma głębsze deficyty wynikające ze spektrum, czy ma większe ograniczenia, czy stoją przed nim większe wyzwania, czy też mniejsze i bardziej subtelne, to tak czy inaczej w mniejszym bądź większym zakresie te funkcje wykonawcze są jednak nieprawidłowe, są zakłócone, są niepełne albo nie ma ich w ogóle. Więc znowu, ile obrazów klinicznych, ile dzieciaków i nastolatków w spektrum autyzmu, tyle różnych obrazów oczywiście funkcji wykonawczych. Niemniej jednak spektrum autyzmu to jest to zaburzenie neurorozwojowe, któremu jest przypisana sztywność myślenia. Wiemy doskonale, moi drodzy, choćby z analizy diady zachowań autystycznych w kontekście samej diagnozy oczywiście, kiedy tych parametrów, wyznaczników związanych z diagnozą, wiemy, że właśnie w przypadku zaburzeń neurorozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem spektrum autyzmu, jasno i wyraźnie wiemy, i tutaj nie ma co do tego wątpliwości, że znowu mniej lub bardziej niestety osoby z taką diagnozą mają sztywne formy myślenia, są bardzo nieelastyczne, a ta nieelastyczność przekłada się na sposób myślenia, zachowania, działania, przetwarzania informacji, budowania reakcji adaptacyjnych, dostosowywania się również do różnych nieoczekiwanych zmian. My, ludzie, którzy mają kontakt z dziećmi w spektrum autyzmu, wiemy doskonale, że wszystkie te dzieci, znowu mniej lub bardziej, ale jednak zmagają się ze zmianami we własnej rutynie. Do tego jeszcze się odniosę za chwilę, choć wielokrotnie już o tym Wam opowiadałam. Natomiast
Właśnie problem z tą rutyną, czyli tak naprawdę potrzebą pewnej powtarzalności, wiąże się z tym, że nasze dzieci nie radzą sobie w momencie, kiedy ta rutyna jest zachwiana, prawda? One nie lubią nieprzewidywalności, one nie lubią zaskoczeń. Można wręcz powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że one nawet niekoniecznie lubią niespodzianki, dlatego że te także są traktowane jako pewna nieprzewidywalność. Brak elastycznego myślenia w spektrum autyzmu, ona wpływa na codzienne życie tych osób. Tak naprawdę we wszystkich, albo przynajmniej w większości obszarów funkcjonowania, bo brak elastycznego myślenia, czyli właśnie sztywność myślenia, przekłada się na zakłócenie albo uniemożliwia wręcz budowanie interakcji i komunikacji społecznej. Wpływa na umiejętność rozwiązywania różnych problemów, na możliwość zdobywania nowych doświadczeń, a więc na możliwość rozwoju i uczenia się. Tak naprawdę dzieciaki, ale także młodzież w spektrum autyzmu odczuwa ogromny niepokój, moi drodzy, w obliczu jakichkolwiek zmian, tych, które dzieją się właśnie w ich takim życiu, w ich codzienności, a to niestety uwarunkowane jest bardzo wysokim poziomem lęku. Pamiętacie zresztą, jeśli śledzicie moje poczynania, że tak powiem, moje webinary, jesteście ze mną, to ja ciągle powtarzam, że ten lęk nie jest objawem klinicznym opisywanym w spektrum autyzmu, natomiast on rzeczywiście towarzyszy naszym dzieciakom. I to nie jest tak, że ten lęk będzie towarzyszył tylko dzieciom z głębszymi trudnościami, a tym wysoko funkcjonującym tak zwanym już nie. Nie ma nic bardziej mylnego. W pewnych sytuacjach życiowych i na pewnym etapie życia wśród naszej młodzieży, tej wysoko funkcjonującej, ten lęk zwiększa się znacząco, a jednocześnie znacząco również wpływa na funkcjonowanie, ograniczając to funkcjonowanie albo mocno je zakłócając. I pamiętajcie, że nie wolno nam zapomnieć o tym, że ten lęk naprawdę jest powszechny u naszych dzieciaków. Bardzo ważne jest to, aby stopniowo wprowadzać pewne zmiany w życie naszych dzieci, uczyć ich radzenia sobie z nieprzewidywalnością. I teraz, moi drodzy, chciałabym, żeby to wybrzmiało jasno i wyraźnie. Rutyna, pewna powtarzalność u naszych dzieci jest bardzo ważna. One dzięki temu czują się bezpiecznie, one dzięki temu funkcjonują, stawiają kolejny krok w danym dniu. Natomiast nie można też opierać się tylko i wyłącznie ściśle, sztywno, niezmiennie na tej rutynie. Właśnie dzięki temu, że wprowadzamy subtelne, minimalne zmiany w tej rutynie, gdzie rutyna jednak jest pewną kotwicą, a jednak w obszarze kotwicy dzieją się jakieś drobne zmiany, sprawia, że właśnie wprowadzamy elastyczność. Natomiast o samych strategiach, tak jak Wam obiecałam na początku, powiemy sobie na oddzielnym spotkaniu, bo tych strategii jest sporo i znowu potrzebowalibyśmy kolejnej godziny, żeby sobie kroczek po kroczku tę strategię omówić. Stąd wymyśliłam sobie, że zrobimy to na zupełnie oddzielnym spotkaniu. Dzisiaj tylko niejako teoria, a same strategie przy następnym spotkaniu. Moi drodzy, chciałabym także, aby jasno i wyraźnie wybrzmiała jedna kwestia. Świat neurotypowy, czyli ten świat, ta przestrzeń, w której nasze dzieci funkcjonują, bez względu na to, czy mają roczek, czy mają lat 10, czy mają lat 18, jest światem nieprzewidywalnym. To jest świat bardzo chaotyczny i naprawdę ciągle nierozumiany przez nasze dzieci. My jako nauczyciele, jako terapeuci, jako rodzice, jako dziadkowie, jako sąsiedzi także, czy znajomi rodzin, nie jesteśmy w stanie ochronić dzieci w spektrum, młodzieży w spektrum przed, albo inaczej, zawsze, wszędzie i przed wszystkim. Jest to po prostu niemożliwe. Możliwe byłoby to tylko wówczas, kiedy byśmy te dzieci zamknęli w 4 ścianach i ogrodzili je od wszystkich i przed wszystkimi, tak? Wtedy być może bylibyśmy w stanie ochronić je przed nieprzewidywalnością, prawda? Tylko że czy tego chcemy? Naszym celem nadrzędnym powinno być to, aby wyposażyć nasze dzieciaki
w takie narzędzia, w takie mechanizmy, aby one radziły sobie właśnie z wyzwaniami, aby radziły sobie z nowościami, z niespodziankami, bo te czyhają na nas oczywiście na każdym kroku, za każdym rogiem, ale także w towarzystwie różnych osób czy przebywania w różnych miejscach. Dlatego dążymy do tego, aby dać narzędzie i mechanizm do radzenia sobie z nieoczywistościami, ze zachwianiami równowagi, a nie zamykania dzieci w czterech ścianach, twierdząc, że ograniczamy lęk albo sprawiamy, że one będą bezpieczne. Nic bardziej mylnego. To jest zła droga. Tak jak mówię, nie jesteśmy w stanie ochronić dziecka przed niczym, jakby przed wszystkim, ale jesteśmy w stanie dziecku dać pewne narzędzia do tego, aby ono było bardziej elastyczne, a tym samym radziło sobie lepiej z wyzwaniami dnia codziennego. Oczywiście musimy brać pod uwagę także fakt, że dzieciom w spektrum trudniej jest uczyć elastyczności, dlatego że one nie uczą się w sposób naturalny poprzez obserwowanie, poprzez naśladowanie, taką drogę neurotypowego uczenia się. Ta nauka wygląda nieco inaczej, jest ona zdecydowanie dłuższa, zdecydowanie trudniejsza i zdecydowanie bardziej wyboista. A to wynika, moi drodzy, stąd, że sztywność poznawcza w przypadku spektrum autyzmu dotyczy tak naprawdę wielu obszarów. To, co Wam powiedziałam, właściwie każdego aspektu życia naszych dzieci dotyczy ta sztywność. Między innymi właśnie opiera się ona o tę rutynę, którą sobie powiedzieliśmy na początku, dlatego że nasze dzieciaki mają ogromną trudność związaną ze zmianami, tak? Pamiętajmy o tym, że te trudności mogą dotyczyć naprawdę różnych rzeczy. Oprócz tego, że dziecko, nawet jeżeli jest dzieckiem z dużymi kłopotami sensorycznymi, ma na przykład nadwrażliwość słuchową, to ono w pewien sposób przyzwyczaja się do różnych bodźców i traktuje je w taki sposób oswojeniowy, czyli nie wywołuje tu u dziecka lęku. Podam Wam przykład. Dziecko, które ma taką sztywność związaną na przykład z podążaniem do przedszkola tą samą drogą, nawet jeżeli ma nadwrażliwość słuchową, to ono znakomicie może sobie poradzić z tym, że idąc tą samą drogą właśnie do przedszkola, mija dom, w którym jest duży pies, który bardzo głośno szczeka i on szczeka zawsze. I teoretycznie przy nadwrażliwości dziecko powinno się bać tego bodźca, ale jednocześnie wie, że w domu, w którym są czerwone drzwi, tam jest pies, który szczeka. W następnym domu, gdzie jest zielony płot, wiemy, że tam na przykład w chwili, kiedy idę do przedszkola, pan zazwyczaj siada do auta i rusza autem, czyli odpala, jest brum, słychać, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Ale to jest pewna powtarzalność, to jest pewien schemat, który jest niezmienny i dziecko się do niego przyzwyczaja i się go nie boi. Natomiast prozaiczna rzecz, mama mówi, nie kochanie, dzisiaj nie idziemy, tylko jedziemy autem, bo ja się spieszę do lekarza, może wywołać większy lęk, większe zaniepokojenie, niż właśnie iście tą drogą, gdzie szczeka głośno pies. Dlatego, że to już jest znane, to jest niezmienne i powtarzalne. Czuje się z tym bezpieczny. Natomiast rzeczywiście każdy najmniejszy niuansik w tej rutynie może doprowadzić do naprawdę sporych takich kłopotów u dziecka. Kolejna sztywność przejawia się w takim myśleniu zero-jedynkowym, tak? Czyli coś może być albo czarne, albo białe. Tu nie ma przestrzeni na szarości. Taki przykład, moi drodzy, wielokrotnie już go podawałam, ale jak dla mnie jest on bardzo wymowny. Mianowicie, zobaczcie, dziecko w spektrum autyzmu, które ma przyjaciela, tak? W przedszkolu czy w szkole, wspólnie grają na jakiejś konsoli, wspólnie się spotykają, odwiedzają się, widzą się na placu zabaw, siedzą w jednej ławce być może i w pewnym momencie kolega naszego dziecka mówi: Kuba, ja dzisiaj do ciebie nie przychodzę, ponieważ idę z chłopakami na piłkę. I wtedy to myślenie zero-jedynkowe u dziecka w spektrum objawia się tym:
tak, to w takim razie nie jesteś już moim kolegą. Bo skoro idziesz z nimi, to znaczy, że albo ja, albo oni. Nie ma tutaj, że możesz iść z kolegami, tak? I dość często mamy taką właśnie sytuację. I potem nasze dziecko znowu musi szukać kolegi, którego obdarzy jakby taką absolutnie bezwzględną wiernością i przyjaźnią, ale jednocześnie takim wymogiem bezwzględnego oddania także w stosunku do mnie. Sztywność poznawcza to także ta sztywność myślenia także dotyczy kontroli poznawczej, tak? Czyli takiej niemożności znalezienia rozwiązań. Dziecko popełnia ciągle te same błędy, ono się nie uczy na tych błędach, ale dodatkowo to nie uczenie się na błędach, moi drodzy, wynika także stąd, że my dajemy dzieciom bardzo niewiele szans na to, żeby one się mogły w ogóle uczyć na swoich błędach, bo nie dajemy dzieciom wyboru, bo podejmujemy wybór za nich. Na takich naprawdę trywialnych wyborach, które w ogóle nie mają znaczenia do tego, jak my się rozwijamy, czy uczymy, czy jak będzie przebiegał nasz dzień, to my nagle, nawet w takich momentach podejmujemy za dzieci decyzje, bo wychodzimy z założenia, że skoro ma autyzm, to nie potrafi podjąć decyzji, to on nie wie, co jest dobre, a co złe, z czego chce skorzystać, albo z czego nie. I wiemy, że chce założyć bluzkę w Spidermana, a nie w Batmana. Wam się tak wydaje, natomiast dziecko nie ma nawet możliwości podjęcia takiej decyzji. W związku z tym także nie ma możliwości się uczyć. Nie ma szans ponoszenia porażki, potykania się na swoich błędach i takiego stopniowego wdrażania nowych rozwiązań. I już na starcie, już na poziomie domu my prowadzimy do właśnie budowania sztywności myślenia naszych dzieci i ograniczamy tę elastyczność. Kolejny kłopot to, moi drodzy, problemy z takim przełączaniem się z jednej czynności na drugą, tak? Czyli jak dziecko zaczyna się bawić w jedną zabawę, czy rozwiązuje jakieś jedno zadanie, to jest mu trudno je kontynuować, zakończyć i przejść do następnego, tak? Tylko trwa jakby w jednym i tym samym miejscu. Również ma kłopot z takimi skomplikowanymi, wieloetapowymi czynnościami, tak? I to głównie ujawnia się między innymi w szkole. Również kłopot z takimi choćby w kontekście, moi drodzy, analizy pojęć abstrakcyjnych, rozumieniem żartów, związków frazeologicznych, prawda? Ciągle jest to analizowane dosłownie tak, jak dziecko słyszy. Również kłopot z zachowaniami adaptacyjnymi. Właśnie dzięki temu, albo przez to, że tej elastyczności nie ma, że dziecko nie korzysta z wielu informacji naraz, tylko ogranicza się do pewnych swoich wyuczonych wzorców. Ta sztywność w spektrum dotyczy także komunikacji społecznej, gdzie po pierwsze możemy mieć dzieci, które są bardzo niechętne, które nie dość, że są niechętne, to także nie potrafią podejmować rozmowy, nie potrafią jej zaczynać, kontynuować i kończyć w sposób społecznie akceptowalny. Robią to na swoich warunkach, na swoich zasadach, nie licząc się tak naprawdę z tym, jak osoba, która aktualnie towarzyszy mi w rozmowie, może na to zareagować. Ten deficyt niejako komunikacyjny to także kłopot z opowiadaniem o swoich emocjach, tak? O swoich zainteresowaniach w sposób taki, żeby nie zabierać całej przestrzeni tematu. Czyli dziecko niejako mówi tylko i wyłącznie o swoich zainteresowaniach, nie bardzo licząc się z tym, czy ktoś jest tym zainteresowany, czy też nie. A nawet jeżeli ktoś swoją mową ciała, mimiką twarzy mówi, ale to jest nudne, w ogóle nie wiem, o czym gość gada, to taki nastolatek nadal kontynuuje temat tej swojej tak naprawdę monologu, a nie dialogu, tak? Bo to jest bardzo częste, że dzieciaki w spektrum, one prowadzą dialog, prowadzą monolog, a nie potrafią prowadzić rozmowy naprzemiennej tam i z powrotem, że ktoś mnie o coś pyta, ja odpowiadam, potem ja o coś pytam, a ktoś mnie odpowiada. Oprócz tych trudności w komunikacji
społecznej są duże ograniczenia również w komunikacji niewerbalnej, prawda? Bo nasze dzieci oprócz tego, że często mają bardzo słaby afekt na twarzy, tak? Czyli słabo wykorzystują mimikę, gesty, mowę ciała, to również mają kłopot z odczytywaniem tego samego u innych osób. No i oczywiście, moi drodzy, od samego początku, tak naprawdę już u małych dzieciaków w spektrum autyzmu widzimy ogromną sztywność w zabawie, prawda? Sam temat zabawy kiedyś przedstawię Wam jako oddzielny temat, bo to jest bardzo interesujące. Natomiast dzisiaj takie słowa klucze tylko dotyczące tej zabawy. Mianowicie czasami widzimy, że nasze dzieciaki są zupełnie niezainteresowane innymi ludźmi. One wolą robić coś samemu i niejako ograniczają się do kontaktów z przedmiotami. Właśnie z tej prostej przyczyny, że przedmioty są po prostu niezmienne. One wyglądają zawsze tak samo, one dokładnie w ten sam sposób mogę się nimi bawić, czyli nic mnie nie zaskakuje. Natomiast zabawa z dziećmi może być dla niektórych dzieci w spektrum bardzo trudna, bo dzieci są zmienne, bo dzieci różnie reagują, bo dzieci bardzo często opierają się w swojej zabawie o pewne relacje społeczne. Zabawy mogą być nacechowane emocjonalnie, co jest trudne, a przy sztywności myślenia jest to wręcz niemożliwe, żeby jakkolwiek to interpretować czy ogarniać. W związku z tym wolę bawić się swoimi klockami, swoimi puzzlami, swoimi czołgami, pociągami, bo mogę bawić się zawsze tak samo. I tutaj mnie nic nie zaskakuje, czyli mój poziom lęku nie jest wysoki. Natomiast kontakt z dziećmi może być dla mnie zaskakujący, bo ktoś mnie o coś zapyta, a ja nie wiem, o czym mówi. Ktoś zrobi jakąś minę, której ja nie rozumiem, nie wiem, jak na to zareagować. Może nawet próbowałem, ale moja reakcja na daną mimikę, na daną mowę ciała była niewłaściwa, wyśmiano mnie, więc wycofuję się z takiej relacji, nie będę podejmował kolejnej próby, bo jest to dla mnie z jakiegoś powodu trudne albo wręcz niemożliwe. Więc tutaj to jest ten kłopot. Moi drodzy, jeśli chodzi o tą sztywność zabawy, to my ją od początku widzimy u dzieci, prawda? I tutaj wcale nie chodzi o to, że te dzieciaki układają w rządku sobie te zabawki, a zupełnie o inny aspekt. Wiele dzieciaków wysoko funkcjonujących, tak, czyli z tą dawną diagnozą zespołu Aspergera, to są dzieci, które w ogóle przez etap zabawy nie przechodzą. Rodzice oczywiście są bardzo dumni i szczęśliwi, bo ich dziecko nie zniża się do poziomu zabawek, bo ono ma wyższe cele, ono ma lepszą mowę, ono dyskutuje na poważne tematy jako dwuletnie dziecko z osobami dorosłymi. Natomiast to jest ich duża niekompetencja. One po prostu nie potrafią się bawić, dlatego właśnie sięgają po rozmowę z dorosłymi. I potem, jak trafiają na przykład do przedszkola, nagle się okazuje, że one nie mają w ogóle kontaktu z rówieśnikami, ponieważ nie potrafią się bawić, nie potrafią wchodzić w taką naprzemienność właśnie w zabawie. A zabawa jest punktem wyjścia do budowania relacji rówieśniczych. Nikt nie chce słyszeć z trzylatków w przedszkolu na temat tego, jak rozwijają się owady, albo jaki jest rozkład jazdy, albo jakie są tabele wyników piłkarskich. Dzieciaki w przedszkolu wolą grać w piłkę, niż słuchać o wynikach piłkarskich, czy o życiorysach piłkarzy. A to jest właśnie ta różnica. Dzieci poznają się poprzez aktywności, poprzez interakcję, także taką fizyczną, podczas grania w berka, podczas zabawy w chowanego itd., itd. Natomiast wiele dzieciaków, właśnie tych wysoko funkcjonujących, nie potrafi tego robić. I stąd te próby rówieśnicze się jakby ciągle niszczą albo nie mają szans zbudować się. I znowu pamiętajcie, że ja ciągle mówię ogólnie. To nie jest tak, że wszystkie te dzieci tak mają, tak? Żebym nie została źle zrozumiana. W większości przypadków można powiedzieć, że ta umiejętność zabawy jest niewłaściwa, natomiast to nie jest tak, że te dzieci zupełnie się nie potrafią bawić, bo są takie, które rewelacyjnie na tym polu sobie dają radę. Dalej, moi drodzy, często jest tak, że nasze dzieci wbiegają na plac zabaw
i biegają wśród rówieśników, natomiast nie nawiązują z nimi kontaktu. Nie ma kontaktu wzrokowego, nie ma dialogu, nie ma rozpoczynania czy inicjowania wspólnej zabawy. Bardziej to wygląda tak, że biega dziecko między innymi dziećmi albo wpada na te dzieci, natomiast tam nie ma relacji. Jest jakiś kontakt fizyczny na zasadzie ja cię tryknę, ale poza tym nie ma kompletnie nic innego, bo dziecko w spektrum może nie potrafić zaprosić innych dzieci do zabawy, albo też może nie reagować na zaproszenie innych dzieci do zabawy. Mają nasze dzieciaki mnóstwo powtarzalnych wzorców zachowań. Jednocześnie te stałości, schematyzmy zabaw sprawiają też, że dzieci w spektrum nie akceptują pomysłów innych osób. Dodatkowo nakłada się tutaj też taka duża frustracja i zdenerwowanie, jak inni nie przestrzegają pewnych zasad, tak? Skoro ustalamy, że ta konkretna gra dotyczy 4 osób, to ja się nie zgadzam, żeby do naszej zabawy dołączył Krzyś, który będzie 5. Ja się wycofuję, nie będę się w to bawił. Wolę posiedzieć na ławce, tak? Bo złamaliście regułę. Jeżeli w trakcie danej zabawy coś się zmienia, to dziecko się wycofuje. Najczęściej jest tak, że dzieci w spektrum autyzmu chcą zawsze bawić się w to samo. Skoro już wszedł, nauczył się zabawy w berka, to będzie chciał się bawić tylko w berka i nie ma przestrzeni na to, żebyśmy pograli w coś innego albo na innej zasadzie. Tu i teraz koniecznie dokładnie tak samo. Nawet jeżeli są to zabawy z rodzeństwem w domu, to one także wyglądają identycznie. Każda najmniejsza zmiana w tej zabawie, dołożenie jakiegoś elementu do zabawy sprawia, że one po prostu się z tej zabawy wycofują. Kolejna rzecz tej sztywności myślenia opiera się także o, moi drodzy, pewne stereotypy, tak? Czyli w nawiązaniu również do zabaw i do rutyny, którą dzieci potrzebują. Zauważcie, jak te rutynowe zachowania, powtarzalne zachowania rozprzestrzeniają się na różne obszary życia. Oprócz zabawy, oprócz iścia tą samą drogą, potrzeby ubierania się dokładnie w ten sam sposób, to także, moi drodzy, mamy pewne rytuały, na przykład związane z jedzeniem, prawda? I tutaj wcale nie o to chodzi, że od razu jest wybiórczość pokarmowa, ale na przykład może być tak, że dziecko zje absolutnie wszystko pod warunkiem, że do wszystkiego będzie ketchup, albo zje absolutnie wszystko pod warunkiem, że będzie to z octem. Zje wszystko pod warunkiem, że będzie to na talerzyku z kaczuszką. Zje wszystko pod warunkiem, że będę siedział na wprost okna. I to są te sztywności, które są trudne do pokonania. Zauważcie, moi drodzy, dlaczego dzieci w spektrum autyzmu tak uwielbiają chodzić do McDonalda. Dlaczego one chcą i mogą zjeść frytki, mogą zjeść nuggetsy na przykład w tym McDonaldzie. To nie dlatego, moi drodzy, że mama nie potrafi gotować. To dlatego, że czy dziecko jest w Londynie, czy ono jest w Japonii, czy ono jest w Warszawie, czy w Berlinie, to te frytki i nuggetsy w tym konkretnym McDonaldzie smakują zawsze identycznie. I to jest kolejny aspekt tego, że mamy ten schemat, tą powtarzalność, tą sztywność właśnie. Dlatego w domu nuggetsy są B, ale te w McDonaldzie, nieważne którym, nieważne gdzie, zawsze się sprawdzają i one zawsze będą dobre, bo są identyczne. Dlatego te dzieci do tego dążą i dlatego chcą po prostu to w kółko jeść. Również, moi drodzy, te ograniczone zainteresowania, o których Wam powiedziałam, one wiążą się z takim zafascynowaniem na jednym punkcie, tak? Pociągi, konkretna marka samochodów, owady, mapy, znaki drogowe, jakby litery, cyfry, różnie to prezentuje się u naszych dzieci, natomiast jest to coś, co jest bardzo długotrwałe, co jest bardzo wąskie w swoich jakby takich obszarach tematycznych i bardzo silne, utrzymujące się u danej jednostki, gdzie nie ma niejako przestrzeni na to, aby jakoś to zmodyfikować, aby zachęcić do robienia czegoś innego, zgłębiania czegoś innego. Dzieciak w obszarze swoich zainteresowań może spędzać wiele godzin
godzin, aby właśnie dany temat albo daną zabawę powtarzać, czy cały czas ją celebrować. A to wpływa na trudności komunikacyjne, to wpływa na interakcje społeczne. Natomiast rzeczywiście, moi drodzy, jeszcze ta sztywność bardzo mocno ujawnia się poprzez zaburzenia przetwarzania sensorycznego. Wiemy, jak liczne trudności są w tym obszarze i to także dodatkowo jeszcze dopinguje i utrwala potrzebę sztywności działań, zachowań, sytuacji, w których dziecko się znajduje. Kolejna sztywność, która występuje u dzieci w spektrum, to ta związana z wyobrażeniem sobie przyszłości, także tej niedalekiej, dlatego że dziecko żyje, to dziecko w spektrum żyje tak naprawdę tu i teraz. Bardzo często one są nieświadome, że jakieś ważne wydarzenia dzieją się poza ich zasięgiem, że mają na te wydarzenia, co najlepsze, również wpływ. Nie mają takiej świadomości. Właśnie ze względu na to, że nie mają bogatego świata myśli, bogatego świata uczuć, które dotyczą właśnie otoczenia, bliskich im osób, które dają poczucie pewności, które likwidują czy niwelują albo obniżają lęk, który niestety nieustannie im towarzyszy. Zarówno dzieci, jak i młodzież w spektrum, one boją się, moi drodzy, przyszłości, boją się tego, co się wydarzy nie za rok, nie za 15 lat, co się wydarzy za chwilę. Nawet dosłownie wychodząc ze swojego pokoju, idąc do kuchni. Chyba że oczywiście zostaną jakoś uprzedzeni, poinformowani o jakiejś zmianie i sytuacji. W takiej troszeczkę dłuższej perspektywie, jeżeli na przykład planujemy jakieś wakacje, wyjazd, wiemy, że będą urodziny, że jest jakieś wydarzenie rodzinne, warto dziecko poinformować najszybciej jak się da o tym, jeżeli mamy stuprocentową pewność do tego, że to się wydarzy. O strategiach, tak jak mówię, powiemy sobie kolejnym razem. Ale sztywność w przypadku spektrum to także trudności z planowaniem, czyli brak zdolności do przewidzenia przyszłych wydarzeń, moich działań i konsekwencji, tak? Tutaj również jest ogromna trudność ze zorganizowaniem czasu, bo ten czas wiąże się albo jest uzależniony od rutyny, wiąże się z wydarzeniami, które następują po sobie w stałym, przewidywalnym i niezmiennym porządku. I trudno jest tutaj włożyć coś pomiędzy, tak? Każde włożenie coś pomiędzy wywołuje u dzieci lęk, a z lękiem idzie cały łańcuch różnych dodatkowych trudności. Moi drodzy, pamiętajmy też, że brak elastyczności dotyczy także nierozumienia, a tym samym niestosowania różnych pisanych i niepisanych reguł społecznych. Dlatego, że dzieci w spektrum autyzmu, one często nie rozumieją albo też nie potrafią ocenić, nie potrafią zastosować pewnych reguł, które są niepisane, tak? A jest ich cała masa przecież. A co najważniejsze, dla różnych środowisk, czyli dla grupy rówieśniczej, dla klasy, dla rodziny, dla osób, które tworzą społeczność w danej na przykład galerii sklepowej, czy grupa społeczna dotycząca na przykład ludzi będących na wakacjach, tak? To też jest pewna grupa społeczna akurat w tym momencie. Dla nich wszystkich są inne reguły, które są niezapisane, niezwizualizowane, a jednak obowiązują. I dziecko, które nie rozumie takich reguł, nie dostrzega ich, często oczywiście reaguje albo działa w sposób nieumiejętny. W przypadku na przykład takiej przestrzeni rówieśniczej naraża się na ośmieszenie, naraża się na odrzucenie, ale w przyszłości może narazić się także na konflikty z prawem, właśnie ze względu na to, że dziecko albo taki nastolatek nie rozumiał, nie wiedział, że tak nie wolno. Wreszcie, moi drodzy, ta sztywność to także takie powtarzające się odgrywanie pewnych ról, które odbywa się poza rozumieniem, prawda? Gdzie dziecko ma kłopot z uczeniem się pewnych postaw w stosunku do na przykład różnych osób. Inaczej powinienem rozmawiać i zachowywać się z kolegami, inaczej powinienem zwracać się do pani w klasie, ale inaczej także do pani w sklepie, gdzie wchodzę tam po raz pierwszy. Więc to znowu najczęściej wiąże się z tym, że pojawiają się jakieś formy zachowań nieakceptowalnych społecznie. Kłopot naszych
dzieciaków to także trudność w generalizowaniu pojęć, tak? Gdzie dziecko właśnie rozumie wszystko dosłownie. Jak powiemy do dziecka poczekaj sekundkę albo zaczekaj minutkę, to dla dziecka w spektrum oznacza, że coś za chwilę się zadzieje, że ktoś poświęci mu czas, że za tę sekundę czy tę minutę mama będzie w stanie mu pomóc, pobawić się i tak dalej, i tak dalej. Dziecko nie potrafi spojrzeć z takiej głębszej, szerszej perspektywy, bo rozumie dosłowne znaczenia, co oczywiście potem przekłada się na nierozumienie pewnych sytuacji, ale także zwiększa frustrację. W takim razie, moi drodzy, wiemy, że sztywność poznawcza w spektrum autyzmu występuje i zanim powiemy sobie o jej konsekwencjach, chciałabym Was bardzo serdecznie jeszcze raz zachęcić do zapoznania się z moimi książkami. Puzzle autyzmu, jak je ułożyć, niedoskonała doskonałość. Obie książki poświęcone spektrum autyzmu, a dostępne tylko na mojej stronie www.puzzleszkolenia.eu w zakładce sklep. Gdyby ktoś jeszcze nie posiadał, a chciałby wiedzieć, to tam właśnie odsyłam. No i wracamy do tych naszych konsekwencji sztywnego myślenia. Tych jest też dość sporo. Przede wszystkim one przekładają się na zakłócenie, zaburzenie, a wręcz uniemożliwiają budowanie relacji społecznych, poznanie świata i poznanie siebie. One, moi drodzy, przekładają się na to, że zakłóca się tak naprawdę funkcjonowanie w ogólno pojętej przestrzeni społecznej. A to utrudnia, oprócz tego, że funkcjonowanie samego dziecka, to także utrudnia życie w rodzinie, utrudnia życie w klasie, utrudnia życie w szkole, w grupie rówieśniczej. Dlatego, że właśnie ta sztywność myślenia nie pozwala dostosować się do zmienności, która jest absolutnie naturalna i normatywna w świecie neurotypowym. To naleganie na identyczność, ta nietolerancja wszelakich zmian czy modyfikacji pewnych planów u osób w spektrum autyzmu sprawia, że one bardzo mocno odczuwają tak zwany skrajny dyskomfort, prawda? A to w konsekwencji niesie ze sobą liczne trudności dodatkowe, o nich za chwilę. Natomiast jeszcze pamiętajmy, że to myślenie sztywne, to nieelastyczne funkcjonowanie tak naprawdę przekłada się na to, że osoby w spektrum autyzmu nie dostrzegają pewnych alternatyw. One ciągle chcą robić rzeczy w identycznej kolejności, w identyczny sposób. Zobaczcie, jak wiele dzieci w spektrum autyzmu ma schematy zasypiania, gdzie dziecko zanim pójdzie na przykład spać, musi ułożyć swoje papetki dokładnie w tym samym miejscu. Musi strzepnąć 3 razy swoją podusię, napić się 2 łyki wody, dostać 3 buziaki, mama musi przeczytać fragment dokładnie tej samej książki, dopiero dziecko pójdzie spać, a może jeszcze musi iść do toalety. Dla każdego z dzieci może być to inny schemat i znowu, nie wszystkie akurat kontekst spania mają schematyczny, mają inne te swoje schematy, ale zakłócenie któregokolwiek z tego łańcucha schematyczności sprawia, że ta czynność zaczyna się powtarzać od początku, bo inaczej dziecko nie będzie w stanie położyć się spać, zjeść posiłku czy wyjść do przedszkola. Natomiast, moi drodzy, często dzieciaki w spektrum utykają w jakimś działaniu lub jakimś pomyśle, jakiejś idei i one nie wiedzą, dlaczego tak jest, ale także są nieświadome tego, że coś takiego się w ogóle dzieje. Dla nich to jest naturalne i każda sugestia, że może zrób tak, może jakaś taka podpowiedź, w ogóle do nich nie przemawia, prawda? Nie jest to dla nich zrozumiałe. Dzieciom w spektrum również dużą trudność, moi drodzy, sprawia odczytywanie emocji. Żeby była jasność, dzieci w spektrum odczuwają emocje, mają uczucia, natomiast nieco odmiennie na nie reagują czy okazują, niż spodziewałby się tego świat neurotypowy. Również mogą też inaczej się zachowywać, reagować i odczuwać bodźce, które niby działają na nas wszystkich dokładnie te same, ale one odczuwają je
inaczej po prostu. A to w konsekwencji przekłada się na wykluczenie z życia społecznego w różnych obszarach, tak? Czy to na poziomie rodziny ogólnopojętej, nie tej w samym domu, ale takiej większej rodziny, dziadkowie, ciocie, wujkowie, czy grupy rówieśniczej, czy także zmarginalizowanie pozycji dziecka na poziomie klasy. Dzieci i młodzież w spektrum, u której bardzo silne mamy usztywnienie myśli i tą sztywność poznawczą, moi drodzy, u nich jest większa szansa na to, większe ryzyko wręcz bym powiedziała, na pojawienie się zespołu stresu pourazowego, tak? Gdzie często też, tak jak w przypadku dzieci w spektrum, tak i w przypadku dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, tym dzieciom zdecydowanie częściej niż populacji neurotypowej towarzyszy pewna trauma, która w życiu dorosłym niejako pokutuje, tak? I przekłada się właśnie na dalsze ich życie. Ta sztywność w spektrum to także zaostrzenie rozpamiętywania. Im lepiej funkcjonuje dziecko, im lepiej potrafi przywołać pewne fakty, potrafi je przeanalizować lepiej. I tutaj mówimy znowu o tych nastolatkach, tych dzieciakach, które mają normę intelektualną, które mają dobre kompetencje językowe. One bardzo często wytwarzają taką dysfunkcyjną strategię emocjonalną, która wiąże się z gorszą regulacją emocji, z wyższym poziomem wypalenia, bo oni ciągle wracają myślami do tego, co się wydarzyło, dlaczego to się wydarzyło, jak mogłem na to inaczej zareagować. Natomiast często nie znajdują innego rozwiązania. Oczywiście, moi drodzy, te powtarzające myśli o tych przyczynach i konsekwencjach znowu opierają głównie o swoje trudności, a nie w kontekście sytuacji, która się gdzieś tam zadziała. Wszystko oczywiście nacechowane taką bardzo dużą dawką pasywnych emocji, takiego samoosądu swojego, który zawsze wpływa na zaniżenie samooceny. Również, moi drodzy, problem z takim refleksyjnym procesem myślowym u nich następuje, dlatego że właśnie ta sztywność nie pozwala im modyfikować swoich zachowań, nie potrafi uczyć się na błędach. Stąd znowu pogarszają się objawy zewnętrzne, a więc następują różnego typu epizody wybuchowe, dochodzi do licznych dodatkowych trudności czy kłopotów właśnie w zachowaniu. Pamiętajmy, moi drodzy, że te sztywności myślowe, ta sztywność poznawcza, która u dzieci w spektrum występuje, wiąże się z tak zwanym, albo inaczej, to tak zwana, o tak to byśmy nazwali, to tak zwana transdiagnostyczny endofenotyp, czyli taki czynnik podatności, który właśnie zwiększa podatność na pojawienie się w przyszłości współistnienia na przykład zaburzeń opozycyjno-buntowniczych, zaburzeń takich OCD, tak? Czyli obsesyjno-kompulsywnych, pojawienia się zaburzeń odżywiania, jak anoreksji czy bulimii. Właśnie w kontekście tego, że to, co działo się przez dotychczasowe życie, opierające się na sztywności, powtarzalności, rutynie, sprawia, że w pewnym momencie brakuje nam kompetencji, a więc radzę sobie tak, jak potrafię, tak? I stąd dodatkowe czynniki się nam pojawiają. Co najważniejsze, czego chyba nie powiedziałam jeszcze dzisiaj, pamiętajcie, moi drodzy, że sztywny sposób myślenia, sztywność poznawcza zaczyna także przechodzić na członków rodziny. Tych członków rodziny pierwszego stopnia, czyli rodzeństwo i rodziców, dlatego że to, co ciągle powtarzam i chciałabym, żebyście to przyjęli za niejako taki pewnik, mianowicie posiadając dziecko w spektrum autyzmu, cała rodzina staje się rodziną w spektrum, dlatego że wiele czynników, wiele sytuacji życiowych, wiele aspektów dnia codziennego staje się podporządkowane właśnie rutynom, potrzebom właśnie naszego dziecka. I to z kolei wiąże się ściśle z tą sztywnością całej rodziny. Dzieci w spektrum autyzmu, ze względu właśnie na to nieelastyczne myślenie, one popełniają dwa rodzaje
błędów. Tak zwany błęd perseweracji, czyli niezmienność w wyuczonych reakcjach, czyli ciągle tak samo, mimo że oparzyłem się w palec dotykając żelazko, to znowu to zrobię, bo nie zapamiętałem, że ten palec mnie bolał. I błąd, który nazywa się błędem regresji, a więc mimo to, że dziecko może nauczyć się pewnych nowych zasad, wzorców, pewnych nowych rutyn również, to jednak ma trudność z ich utrzymaniem przez dłuższy czas, czyli ich nie generalizuje. Mimo że bardzo szybko się może ich nauczyć, a jednak nie potrafi ich wykorzystać w innych przestrzeniach i w innych środowiskach. Również pamiętajmy, moi drodzy, że ten brak elastyczności w różnego typu sytuacjach społecznych nadwyręża relacje, tak? Czyli znowu doprowadza do tego, że pojawiają się kolejne kłopoty, pojawiają się kolejne czynniki, które będą działy się jako współistniejące i również wpływające na funkcjonowanie. Również ta sztywność poznawcza to właśnie taki prognostyk, tak jak Wam powiedziałam, dodatkowych problemów emocjonalnych, behawioralnych, psychicznych, bo tutaj w przypadku właśnie dużej sztywności dojść może do tego, że pojawią nam się zaburzenia lękowe, pojawią się epizody depresyjne, pojawią się zachowania niepożądane, agresja, samookaleczanie, ale także i myśli samobójcze. Natomiast mamy dobrą wiadomość i informację taką, że dzięki temu, że mamy neuroplastyczność mózgu, tak, czyli cały czas zdolność do rozprzestrzeniania się sieci neuronalnych, wiemy, że do końca naszego życia, mniej lub bardziej, bo nie wiemy, jak rozległa jest neuroplastyczność, zawsze jest szansa na naukę. Uczymy się przez całe życie, nie tylko w dzieciństwie, chociaż dzieciństwo jest tym najintensywniejszym momentem, ale przez całe życie potrafimy się uczyć i zdobywać nowe doświadczenia. Oznacza to tyle dla nas, że nigdy nie jest za późno, moi drodzy, aby pracować nad rozwojem bardziej elastycznego myślenia. Natomiast same strategie, tak jak Wam powiedziałam, te powiemy sobie absolutnie na następnym spotkaniu. Dziękuję Wam za uwagę, że zechcieliście wysłuchać tego, czym jest myślenie elastyczne i dlaczego sztywność myślenia występuje w spektrum autyzmu. Mam nadzieję, że przejaśnił Wam się trochę ten temat i troszeczkę bardziej, troszeczkę lepiej zrozumieliście to, jak funkcjonują dzieci i młodzież w spektrum autyzmu. Oczywiście zapraszam na kolejne spotkanie ze mną, a za dzisiaj bardzo serdecznie Wam dziękuję.